Hej, hej. Przychodzę do Was z nowym, ekscytującym, dosłownie minutowym komunikatem. Jak możecie zauważyć po Waszej prawej stronie tej książki, jest to mój pierwszy patronat medialny, który dzięki uprzejmości pani Natalii z wydawnictwa Letra mogę dla Was, że tak powiem, mieć. No i pani Barbara Baraldi to bardzo interesująca autorka, którą już recenzowałem w przeszłości i udało mi się także z nią skontaktować dzięki dobrodziejstwom internetu. A Was chciałbym zaprosić już 23 sierpnia na wpisywanie swoich komentarzy, które będą losami, i następnie po 2 tygodniach będziecie mogli wylosować 2 kopie tej książki. Strasznie się cieszę z tego patronatu. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Także zapraszam, a Wam już nie przerywam i lećcie oglądać filmik. Cześć. Cześć. Błyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy na podstronie na żywo i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś konkurs. W tym wypadku mamy konkurs na wygranie 2 egzemplarzy Ukrytego Obserwatora i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to podstrona społeczność, gdzie co tydzień wyskakują Wam 3 książki i Wy decydujecie, jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji wtorkowej i w kolejnej recenzji książki pani Barbary Baraldi pod tytułem Ukryty Obserwator. Zapraszam. Na wstępie oczywiście przypomnę, że jestem, o ile mi złapie fokusa moja kamerka, jestem patronem medialnym książki. Jestem tam po Waszej prawej stronie skrajnej. Mój skrajnie skończony logo moje. W związku z tym oczywiście nie jestem obiektywny. Warto też powiedzieć, że możecie u mnie wygrać 2 sztuki tejże książki w bardzo prosty sposób. Mianowicie na stronie na żywo macie, że tak powiem, filmik i tam jest po prostu powiedziane, w jaki bardzo prosty sposób możecie wygrać tą książkę. A zrobicie to w taki sposób, że po prostu wrzucicie tam komentarz i 2 książki zostaną rozlosowane wśród osób, które skomentowały. W każdym razie, mając to już za sobą, myślę, że możemy przejść do standardowych, zamiast 4 punktów, to 3 punktów mojej recenzji. W pierwszej opowiem Wam bez spoilerów pierwsze 5-10% książki i powiem Wam, jaka w niej fabuła jest tam na początku, jaki to jest typ powieści i tego, co tam się dzieje po prostu, tego typu rzeczy.
Następnie byłyby cytaty, ale jak możecie zobaczyć, ich tutaj nie mam zaznaczonych. Następnie będziemy jechali z moją opinią, krótką taką recenzją, no i ocenię ją w skali od 5 do 10, bo to jest moja de facto skala przy tego typu recenzjach. A na koniec będzie krótka opowieść o tym, o co tu chodzi z współpracą z studiem Marfish Marek Malman i jakie to właśnie są jeszcze u mnie konkursy. Także jedziemy. Jak możecie zobaczyć z tylnego skrzydełka książki wyszły już oprócz Janis Joplin, która jest oczywiście niezwiązana z historiami o Aurorze Scarlatti, wyszły już 2 części w tej serii. Pierwsza część to Sezon Pająków, która jest prequelem, dzieje się zupełnie w innych czasach. Ojciec głównej bohaterki jest głównym bohaterem. Następnie mamy Aurorę w mroku, którą zrecenzowałem tydzień temu. I oprócz tego mamy oczywiście Ukrytego obserwatora. Jest to dość gruba książka. Mamy tutaj liczną liczbę patronów medialnych, których oczywiście z przyjemnością oznaczę. No i oczywiście moim zdaniem, żeby wam się bardziej podobało, czytając tą książkę, warto byście sięgnęli co najmniej po Aurorę w mroku, a najlepiej również, żeby sięgnąć po Sezon Pająków, ponieważ to wszystko się przeplata. To jest po prostu świeżutkie uniwersum stworzone przez autorkę, także gorąco polecam wam, żebyście tak spróbowali zrobić. Książka ta nasza dzieje się kilka tygodni dosłownie po zakończeniu Aurory w mroku. Tu mamy takie notatki z najważniejszymi punktami, żeby oczywiście się nie pogubić, więc wybaczcie, że tak patrzę. I Aurora właśnie od iluś miesięcy przebywa w tej małej miejscowości i powoli się aklimatyzuje. Jest powoli coraz bardziej tolerowana i akceptowana przez kolegów z policji, bo jak pamiętacie, w poprzedniej części było z tym bardzo krucho. Wynajmuje własne mieszkanie, także chce tutaj osiąść na trochę dłużej. Niestety sama książka zaczyna się dość dramatycznie i tylko nasza bohaterka na cmentarzu dowiaduje się, że na cmentarzu zostały znalezione zmasakrowane zwłoki i będzie to mikrospoiler, ale myślę, że go przeżyjecie. Są na tych zwłokach wytatuowane imię i nazwisko naszej bohaterki, co ją wplątuje w sprawę od razu i dowodzący śledztwem jej koledzy na początku błyskawicznie przestają jej ufać i odnoszą się są zdystansowani do tej Aurory naszej, a nawet niektórzy ją podejrzewają. Ale w toku dalszego śledztwa nasza Aurora dołącza do zespołu i zaczyna szukać i stara się znaleźć tego zabójcę, który to zrobił. Także myślę, że to tyle, żeby nic wam dalej nie zdradzić. Książka, jak możecie zobaczyć, jest naprawdę gruba, duże czytadło. Jest to definitywnie kontynuacja poprzedniej części. Bardzo mocno jedna z drugą jest spleciona, a nawet i z trzecią, moim zdaniem. Wiele wątków się wyjaśnia, wiele wątków się rozwija. Mamy kilka dramatycznych wydarzeń. Mamy kolejnego, tu już jakby przechodzę gładko do mojej oceny. Mamy kolejnego psychopatycznego mordercę, głównego złego, bardzo inteligentnego i tak dalej. Jest to, powiedziałbym, trochę na minus, no bo jednak jakby są eksploatowane cały czas te same wątki. Intryga rozwija się dość ciekawie, to jest na plus. Ciężko też się domyślić finalnie, kto jest tym złym, to jest fajne. I kilka mrożących krew w żyłach scen jest też naprawdę spoko. Jednakże często
trochę człowiek zgrzytał zębami na dialogi, które były w trakcie. Wydawały się takie dość napisane, nie wiem, niedbale, czy jak to inaczej ująć, no ale jakoś tam mi czasami zgrzytały w zębach, jak ich słuchałem. No i ma właśnie te 400 stron książka, tak, właściwie jest to trochę dłuższe niż zwykły kryminał. Czasami ma się lekkie wrażenie, że się ona dłuży. Wydaje mi się, że była napisana trochę, nie wiem, czy na fali popularności poprzedniej części, czy trochę pod presją czasu, bo widać było pewien spadek formy. Mam nadzieję, oczywiście chwilowy, bo i tak po przeczytaniu dalej ma się ochotę poznać dalsze losy bohaterów, dowiedzieć się, jak się wszystkie wątki zakończą i czy się w ogóle zakończą. Także polecam mimo wszystko, mimo tych krytycznych uwag, dałbym jej 7/10. I to wszystko, moi drodzy. Nie będę tutaj sztucznie przedłużał, bo no jakby to jest kryminał, więc też często nie ma się aż takiej możliwości opisywania tego w jakiś tam bardzo długi i rozwlekły sposób, bo jest za duże ryzyko spoilerowania. Także 7/10 to wszystko, moi drodzy. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia w przyszłości. Dzięki. Cześć. I to wszystko, moi drodzy. Bardzo zachęcam was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i przede wszystkim komentowania moich filmów. Co jeszcze? Myślę, że warto, żebym dodał, że jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi z moją współpracą z Markiem Malmanem, to możecie zostać do końca. A jeśli chodzi o te 2 konkursy, to pierwszy konkurs do najbliższego piątku, chyba do 13 września, czy 12, nie, 13 września, dobrze mówię. To mamy pierwszy konkurs na te 2 egzemplarze. A jeśli chodzi o konkurs na bon do Empiku, to już pani Agata wygrała w pierwszej edycji, ale każdy miesiąc to nowa edycja. Polega to na tym, że w każdą sobotę wrzucam do środy ankietę, w której wy decydujecie, co się ukaże w piątek, i następnie po prostu czekamy do końca miesiąca i to są losy, które potem sprawiają, że robimy szybkie losowanie i jedna osoba wygrywa bon do Empiku. Także to wszystko. Koniec notatek. Wy jesteście najważniejsi. Dzięki za obejrzenie tego. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Witam cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po
kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, też z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.